Witam Was serdecznie. Słuchajcie, czas na słów kilka. Słowo się rzekło. Zmieniła nam się z przodu cyferka, dokładnie mamy 4, więc trzeba ogłosić mini konkursik. Ale zanim to się zadzieje, już chyba tradycyjnie powoli, ale znowu muszę. Taka oczywista oczywistość, jak mawiał klasyk, że jak się dostaje coś wyjątkowego, to trzeba to pokazać, trzeba podziękować, a jedyny kontakt z Wami, jaki mam oprócz prywatnych wiadomości na Instagramie, Messengerze czy komentarzach YouTube'owych, to jest film. To jest rozmowa z Wami, interakcja przed kamerą, więc muszę coś Wam pokazać. Po ostatnim filmie a propos polskiego golenia, pięknego polskiego golenia z Chopinem, aftershave'em, z mydłem mokasyna Husaria, z fantastyczną maszynką, naszą ikoną, też Husaria, dokładnie takie same nazewnictwo. Pan Drwal też tam się wcisnął. Zresztą zerknijcie tutaj, kto jeszcze nie widział, filmik do oglądnięcia, do nadrobienia. Lektura audiowizualna. Kwestia jest następująca. Po filmie dostałem informację, wiadomość prywatną od kolegi Marcina. Tu stawiam kropkę. Żadnych informacji dalszych przekazywać nie będzie, kto to jest, ale ogólnie rzecz biorąc, Marcin napisał do mnie, czy zadowolony chyba z filmu, który nakręciłem. Napisał do mnie, czy nie chciałbym posiadać jednak Chopina nie w takiej ilości, takiej z pompką, która ledwo chodzi, bo tak oszczędzam ten aftershave, bo jest to absolutnie biały kruk. Jak każdy w naszym środowisku wie, że już ta pozycja jest nie do dostania. Nie do dostania. Gdzieś z drugiej ręki ewentualnie i to trzeba się natrudzić, żeby go znaleźć, bo każdy z golących się na naszym podwórku ceni ten produkt i bardzo, bardzo mu się nie podoba go nie mieć. Więc każdy gdzieś ma swój magazynek czy zasób, który sobie robi i oszczędza. I słuchajcie, zapytał Marcin, czy w ramach podziękowania za kanał, który tworzę, za produkty, które prezentuję, a przede wszystkim za motywację, tak ocenił, za motywację, którą daję mu do tradycyjnego golenia przez swoje treści, czy mogę otrzymać od niego mały podarek. Nigdy nie wiem do końca, jak się zachowywać w takich sytuacjach, ale czemu nie? Jeżeli taką wystosował chęć i wolę, to niech tak będzie. I otrzymałem od kolegi Marcina, to już jest kolejny Marcin, dla jasności. Mam szczęście do Marcinów. Marcin z grupy facebookowej, Marcin Donni Darko z golarzy.pl, który ostatnio te 2 unboxingi były przy ostatnich słów kilka, i kolejny, trzeci już Marcin dodatkowy stanął w szeregu i podesłał mi coś i chcę Wam pokazać, co to jest. Otwieramy, słuchajcie, kartonik, odkładamy kopertę, za chwilę będzie w ostatnim momencie. Dużo mamy takich bardzo fajnych ścinek, jeżeli chodzi o kwestię ochrony tego, co tu mamy, bo mamy coś wyjątkowego. Słuchajcie, odkręcam dobrze zabezpieczoną pudełeczko, które po prostu na twarzy daje uśmiech, które jak twierdzę, tym, że jest, nadal wydaje mi się, że polskie tradycyjne golenie nie umarło, bo mamy tutaj Chopina. Nowego, pięknego, w zapakowanym fabrycznie opakowaniu Chopina. Otwieram i zobaczcie. Piękna buteleczka, nienaruszona, stan nienaganny, idealnie. Nówka sztuka. Piękna sprawa, bo to już jest nasz biały kruk. A znowu nie musi oszczędzać od dnia dzisiejszego poprzedniej buteleczki. Może oszczędzać ten.
Także to jest pierwsza piękna pozycja z firmy Miraculum. Tak, nasza polska firma, która potrafiła fantastyczne wody po goleniu, kultowe wręcz stworzyć, ale też potrafiła je zdjąć ze stanów magazynowych naszych dystrybutorów i wybaczcie, nie mam zielonego pojęcia, czemu tak się dzieje. Wcale mnie to nie cieszy. To nie chodzi o to, żeby nie tworzyć nowego, ale chodzi o to, że jeżeli coś jest wyjątkowego, jakościowego, to nie zdejmujmy tego ze sprzedaży, bo robimy krzywdę i sobie, i golącym się tradycyjnie, prawda? Ale to jest odrębna rzecz. Jest tu jeszcze coś. I powiem wam szczerze, że tak jak serducho mi zabiło bardzo, jak zacząłem tego pełnego Chopina, bo to jest moim zdaniem fantastyczna pozycja, świetny zapach, świetne właściwości, kultowa pozycja. Tu się wszystko, absolutnie wszystko zgadza. Przede wszystkim jest nasza Polska. Marcin mnie zastrzelił, bo tradycyjne golenie jest w mojej głowie i naprawdę dzień w dzień zaprząta moją głowę. Nie w tym sensie, że żyletką, tylko i wyłącznie dla jasności, chociaż aerodynamiczne fryzurki to ja lubię. Ale też tu, bo to nie jest tylko usuwanie zarostu, ale pasja, hobby, coś wyjątkowego. I powiem wam szczerze, że jak zapytał mnie o pewien produkt, też właśnie z firmy Miraculum, no to mnie zastrzelił. Bo przyznam się, a mówię zawsze jak jest, że nie miałem zielonego pojęcia, że w ogóle taka woda po goleniu jest. Poważnie. I powiem szczerze, musiałem się nadłubać w internecie, żeby ją znaleźć. I tutaj w drugim kartoniku już ładnie zapakowane i też zabezpieczone jest coś niesamowitego, powiem wam szczerze. Karton już odstawimy, bo jest nam niepotrzebny. Słuchajcie, a propos białych kruków i a propos Marcina, który twierdzi, że mój kanał daje mu motywację do tradycyjnego golenia i chciałby w ten sposób podziękować. Przysłał mi coś absolutnie wyjątkowego, co ciekawe, zdetronizować jest w stanie Chopina, o ile można. Słuchajcie, zobaczcie, taka piękna buteleczka szklana z absolutnie wszystkimi detalami. Tutaj atomizerek, z tyłu nie wymalowany, tylko ładnie wycięty wzór. Piękny napis Miraculum. Wskazuje to na to, że mamy do czynienia z naszą rodzimą firmą. Ale z francuskiego, i bardzo proszę biegłych po francusku, żeby mnie tutaj nie zdjęczowano, Mystery. Taka jest nazwa tego produktu. I to dopiero jest biały kruk, jeżeli Chopin nim jest. Mystery Pure Home. Naprawdę, powiem wam szczerze, piękna, fantastyczna pozycja, jeżeli chodzi o wizualność, ale jeżeli chodzi o kwestie, oczywiście nie jest ona nowa, ale no, jest tu nadal bardzo dużo dobroci w środku. I powiem szczerze, że w momencie, gdy pierwszy raz usłyszałem, nie miałem pojęcia, o czym mowa. Musiałem uzupełnić wiedzę i to jest też piękne, słuchajcie, w tradycyjnym goleniu, że ono nie ma sufitu i trzeba się nadal uczyć, próbować, testować, weryfikować. Więc tak, otrzymałem 2 białe kruki. Kultowy biały kruk Chopin i to fenomenalne coś w tej naprawdę jakże przyjemnej, ładnej buteleczce o bardzo ciekawym zapachu, ale to już sobie poopowiadamy na filmie, jak będę przedstawiał. Jednym słowem, praktycznie dla mnie bezwartościowe, bo kruki mają to do siebie, że one nie mają wartości, one są wyjątkowe. Tutaj posiadanie takiej pozycji jednej czy drugiej nie chodzi o wartość materialną, tylko chodzi o wartość jakościową i to jest fenomenalne i tak to odbieram i bardzo, bardzo Ci, Marcinie, dziękuję, bo no nawet nie wiesz, jak dużo radości mi dałeś tymi dwiema pozycjami, które absolutnie zostają ze mną na zawsze i będą w mojej kolekcji no, wyjątkowym elementem tej naszej tradycji, no, naszej półki, gdzie mam nasze polskie pozycje tradycyjnego golenia. To coś wyjątkowo nowego, to coś, co uzupełnia półkę o stan faktyczny. Jeszcze raz, Marcinie, bardzo dziękuję.
wielka radość, wielki szacunek i bardzo się cieszę, jeżeli moją twórczością mogę Ci cokolwiek ciekawego, dobrego wnosić do codzienności. Tu jest jeszcze koperta i to nie jest, że było śmiesznie, list, bo jakby takowy był, to bym słowa nawet nie przeczytał, ale Marcin dobrze wyłapał z mojego filmu, że nie miałem blaszki, bo te współczesne Polslivery, wybaczcie, to jest coś niesamowitego, jak można spaprać umiejętność tworzenia najlepszych żyletek na świecie, sprowadzając je do poziomu nicości. Ale to też na testach żyletkowych sobie przedstawimy współczesne Polslivery, które już tylko i wyłącznie nazwą mają cokolwiek wspólnego z poprzednimi. Ale słuchajcie, jakbym chciał przegolić te właśnie pozycje albo wrócić do polskiego, prawdziwie polskiego golenia z wszystkimi produktami po polsku, to już mam komplet. Czemu? Bo mam tutaj nówkę, piękną nóweczkę vintage'ową Super Iridium Extra Stainless Blades, nasza produkcja, nasza piękna produkcja, norma 84 rok, więc specjaliści wiedzą, o czym mówię. Tutaj jest kolejna, to jest podejrzewam świeższa, jeżeli chodzi, starsza w sensie, też nóweczka, Super Iridium Visamed, nasza piękna polska historia umiejętności tworzenia wyjątkowych żyletek i Gillette Nasset Stainless. Też widać, że to jest ze starszych pozycji, może na pewno nie vintage'owych, ale na pewno dające dobre golenie i to też tą panią ewidentnie sprawdzimy. Także już jest komplet, jeżeli chodzi o kolejne polskie golenie i jeszcze raz Marcinie bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Doceniam i szanuję. Takich widzów, wiecie co, to ogólnie tradycyjne golenie trzeba szerzyć i wiecie, że zakładałem kanał po to, żeby po prostu to się działo, żeby być kolejnym źródłem informacji dla szczególnie młodych adeptów, bo bardzo, ale to bardzo mi zależy, żeby młodzi nie wchodzili w te mainstreamowe, nowoczesne golenie, tylko spróbowali chociaż tradycyjnego golenia i sami zdecydowali, czy im to pasuje. Najbardziej zabawne w tym wszystkim, że tak, i młodzi, i starsi, i w średnim wieku moi widzowie, bo widzę to w statystykach, oglądają mój kanał. Ostatnio bardzo dużo też z zagranicy nowych subskrybentów i nowych oglądających doszło, z czego się też bardzo cieszę, no bo tradycyjnego golenia nie ma granic i powinniśmy się tego właśnie trzymać. Wręcz odwrotnie. Za granicą tradycyjne golenie, tak jak u nas powinno być, to jest chluba, jakość i wyjątkowość męskiej higieny. Tradycja wyjątkowa, bezdyskusyjnie nieumierająca. Nie wiem czemu u nas się tylko czasem tak zdarza, że tradycyjne golenie to te dziadki i te papierki poprzyklejane, wiecie. Nieraz na pewno się spotkaliście z taką jakże nierozumną opinią na temat tradycyjnego golenia. I właśnie po to wszyscy twórcy nagrywamy nasze filmy na YouTubach, żeby propagować, żeby szerzyć, żeby pokazywać i może któryś z widzów po prostu zahaczy o dany kanał i będzie z przyjemnością mógł oglądać, podpatrywać, a może właśnie zbierać motywację, tak jak z wielu momentów, źródeł, rozmów prywatnych i komentarzy jestem w stanie to wyczytać. Także dziękuję Wam bardzo wszystkim, absolutnie wszystkim subskrybującym już, tych, którzy doszli niedawno i też na przyszłość dziękuję tym, co dojdą, mam nadzieję, bo dynamika kanału się zwiększa i bardzo, bardzo, bardzo się z tego cieszę. Niech tak się utrzymuje. Cieszmy się tym wspólnie. A żebyśmy cieszyli się jeszcze bardziej wspólnie, to słuchajcie, biorę tutaj do ręki dwa pudełeczka. Czemu? 4 z przodu ogłaszamy znowu przez tydzień. Dajmy sobie w komentarzu umieszczenie po hashtagu hasła, magicznego hasła, które da osobie, która zostanie wylosowana, szczęśliwcowi, 2 maszynki. 2 maszynki. Tak jak Wam mówiłem, to co ja dostaję od producentów, przekazuję dalej. Nie trzymam na półkach. Chcę, żeby inni też testowali, cieszyli się tym. Dostałem na testy filmy, widzieliście, tu jest jeden całkiem pozytywny, tu jest drugi trochę mniej pozytywny, ale może ktoś odnajdzie w niej coś ciekawego. Czemu mówię niej? Bo są to 2 maszynki. Pierwsza Zomchi, maszynka w formie Black,
jeżeli chodzi o kolorystykę, i maszynka Cavem Safety Razor Gunmetal Black. Te dwie pozycje to są raz praktycznie przegolone, o ile pamiętam, na potrzeby filmu, wyczyszczone, zdezynfekowane w stanie idealności. Te dwie pozycje są do wygrania, jeżeli chodzi o aktualne słów kilka. Z tego co pamiętam, to trzecia już aktualnie pozycja, jeżeli chodzi o ten ciąg tematyczny. Słuchajcie, hasłem takim, jeżeli chodzi o kwestię tego, co algorytm musi wyłapać w komentarzach, czyli piszemy hashtag, hasło. To jest, wiecie co, dajmy z uśmiechem na twarzy, bo to jest jeden z moich nowych subskrybentów i bardzo się cieszę, że zostałem wyłapany i subskrybuje dana firma mój kanał, bo bardzo często pojawiają się te mydła na moim kanale, bo bardzo często o nich mówię, bo bardzo lubię tą firmę. Jest to firma z Ameryki, ze Stanów, zza oceanu. Wiecie chyba, którą najbardziej cenię i najczęściej się pojawia na moim kanale. Ale jeżeli nie wiecie, to ja tutaj patrzę na swoje myśli i ja wiem, że jesteście na tyle spostrzegawczy, że zobaczycie moje myśli. Tak, to jest YouTube. Patrzycie i widzicie moje myśli. Te moje myśli, które trzeba wpisać w hashtagu jako firmę, którą bardzo, bardzo cenię, którą bardzo lubię i której zestawy moim zdaniem są idealne, jeżeli chodzi o balans, efekt, cena, jakość, przyjemność z golenia. Więc wpisujemy hashtag, hasło i jeszcze raz, i cały czas będę powtarzał, z dużych liter. Algorytm i maszyna losująca zwana aplikacją nie rozpoznaje małe, duże, nie łączy tego, same duże litery. Także hashtag i duże litery ciągiem. Zapraszam do komentarzy, zapraszam do uczestnictwa. Widzimy się z wylosowaniem szczęśliwca w niedzielę następną i najzwyczajniej w świecie do soboty, do tak zwanego północy. Piszcie komentarze. Zapraszam wszystkich chętnych, którzy chcą wylosować te dwie właśnie maszynki i otrzymać je ode mnie, oczywiście na mój koszt. Zaznaczam tylko i wyłącznie, ale chyba rozumiecie to z przyczyn technicznych. Bawimy się w tą zabawę na terenie naszego pięknego kraju, czyli Polski. Zapraszam do subskrybentów z Polski, którzy po pierwsze trzeba być subskrybentem, po drugie trzeba być z terenu naszego kraju, czyli z Polski. I tam temu, kto zostanie wylosowany i wpisze poprawnie hasło, wysyłam te oto dwie maszyneczki. Czyli jeszcze raz, Zomchi, czyli Cavem. Jedyny słuszny, słuchajcie, kolor, jeżeli chodzi o wybarwienie maszynki, jeżeli jest taka możliwość od producenta. Sami wiecie, jaki lubię i właśnie te dwie są właśnie w tym kolorze. Także jeszcze raz, Marcinie, bardzo dziękuję za prezent, za podarek, za miłe słowo. Nie będę Wam tu opowiadał wszystkiego, co mi Marcin pisał w prywatnej wiadomości i czemu to pisał, ale to już zostaje tajemnicą między nami. Bardzo to miłe, bardzo się cieszę, bardzo doceniam. Jeszcze raz dziękuję, a Wam wszystkim subskrybentom moim i oglądającym też, których zachęcam do subskrypcji, bo nadal jest 40 parę procent takich osób, które oglądają, ale nie subskrybują, więc zachęcam Was. Dziękuję wszystkim, bo daje mi to motywację do nowych filmów, bo kanał się dzięki Wam rozrasta, bo algorytm nas lubi, bo szerzymy tradycyjne golenie wspólnie. I wspólnie znajdźmy się w następną niedzielę i rozlosujmy szczęśliwca. Ja Wam życzę miłej niedzieli. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.